The ocean calls like a sweet melody. We found our dream, now time to believe. A brand new chapter we're ready to weave. The winds will guide us both night and day. Our souls will dance in the salty spray. We bought a catamaran and you wave. Sailing the world is the life we crave. From shore to shore we'll ride so wide. We're freedom always by our side. I'm proud of you, honey. Okay. We got the right Bohemian style? Bohemian style, right? Yes. Pace? Wszyscy ready? You ready? Ruszamy, jedziemy na pace jak prawdziwi truperzy. Nikt nie wie, ile to będzie kosztować, no ale tak jak Adam mówi, główny sponsor wycieczki, że cena nie gra roli. I will have my own statement later on. Także cena nie gra roli, słuchajcie, będzie fan. Idziemy załatwiać samochód. Czekamy ile. Okay, listen, 20% off. 20% off because you are late. Is that okay? Okej, mamy samochód wypożyczony. We need a key, yeah? We need a key. Yeah, I need the key. Utargowaliśmy, Danusia utargowała prawie $20. Także to musimy tutaj negotiation skills. No, jesteśmy już na miejscu. Tu jest Blue Hole. Trochę więcej ludzi jest niż ostatnim razem, jakbyśmy byli. Ale trochę inne warunki pogodowe są, bo bardzo wieje. No i tak jak mówię, nie jesteśmy sami. Tutaj są freedivers. W piankę ubrani. Mamy tutaj 3 aniołki i dowiedzieliśmy się tutaj od jednej dziewczyny, że tu jest historia związana z tymi aniołkami. One zostały postawione na pamiątkę 3 sióstr zakonnych, które tutaj się utopiły. Przyszły się kąpać, nie umiejąc pływać. No i tak jedna poszła ponoć i tu jest bardzo gwałtowny spadek i spadła, zaczęła się topić, druga poszła ją ratować i w ten sposób 3 zostały pochłonięte przez ocean. Smutna historia. Tu mamy też historię. 50-letni freediver też nigdy nie wrócił. Douglas Kyle McCarthy. Well, czasami trzeba po prostu używać swojego mózgu. No tak, mamy tam profesjonalistów. Dziura wygląda impressive. No jak, Danusia, wchodzisz? Zimno, nie? Trochę wieje. Znaczy zimno nie jest, tylko że wiatr jest mocny. Tak jest. Podejście numer 1. Adam Na drogę. Adam chodzi na... No dobra. Macie dużą competition, bo tutaj zobacz, jacy freediverzy są. Tam jest Darek. Darek 5 sekund wchodzi, a to tutaj... Jak tam, panie Adamie? No super. Parę słów do mikrofonu. Ja sądzę, że to jest mój ostateczna głębokość. To jest twoja, no i dobra. No już tak się wystraszyłeś, że Tak. nie umiesz pływać, nie? Nie, tak się pływa. No okej.
tutaj są profesjonaliści. No oni ja właśnie widzę, pokazuję, że wy jesteście, tutaj jesteście, no, trochę ciężko wam będzie. Profesjonaliści, oni... Okej, tu jest dosłownie na Dings Blue Hole i ja próbuję dojść do dna. Okej. Wejście numer 1. Alright. Okej. No i tam w oddali mamy Blue Hole. Także, no tak, druga strona Dean's Blue Hole. Chciałam pokazać, jakie śmieci zostają wyrzucane przez Atlantyk. Plastik, torebki. Naprawdę nie wygląda to zachęcająco. Patrzcie. No nie jest to przyjemny obrazek. Naprawdę. Odpady cywilizacji. No i jak było? Marzłem. Zmarzłeś już. To ja czegoś takiego się nie spodziewałam od Master Diver. Takiej odpowiedzi. Blue Hole. Mamy profesjonalistów, którzy nurkować sprawdzą. My tym razem żeśmy sobie, czy ja i Danusia odpuściłyśmy sobie. Ja już tam byłam, widziałam, mam opinię. Jakoś nie miałam ochoty się moczyć. Poza tym jest bardzo windy, pogoda nie jest za bardzo przyjaźnie nastawiona. Także raz byłam, widziałam. Jakie wrażenia? Bardzo dobre. Tylko mogłoby trochę mniej dmuchać. Trochę mniej dmuchać. Adam, a ty jak? Jak się podobało? Dobrze, nie wciągnęło mnie do Nie środka. wciągnęła, a na ile zeszłeś? Na 16 metrów. 16 metrów, wow! Pobiłeś swój rekord, czy nie? Nie, 16 to tak trochę słabo. Myślałem, że tam 20, ale się bałem. Bałeś. Wiesz, ja myślę, że duża competition była, nie? Bo żeście zobaczyli tych profesjonalistów, to tak trochę... Wiesz, dla porównania tamten szedł podobno 105. O! No okej. My nie To w ogóle, wiesz, nie ma co komplikować. w ogóle się przyznawać. No ale liczą się dobre chęci. Tak jest. Podobało się, czy tak sobie? Bardzo fajnie, woda troszeczkę mogła być bardziej czysta. Nie, te śmieci tam pływające tak, takie, nie? widoczność nie była za bardzo dobra. Okej. No dobra, zaliczyłeś, masz out of your bucket list. Tak jest. Następny punkt wycieczki. Idziemy
na naturalne baseny. Zdecydowaliśmy zostawić się samochód trochę dalej, bo ostatnio żeśmy prawie do końca zjechali, bo jest bardzo rough. Zobaczymy jak to wyjdzie, dlatego że jest bardzo wiecznie. Nie widać żadnych lamp. Trochę Rozstrzelały Atlantyk. trochę się rozszalał. Muszę ten Atlantyk gości nawieźć do Turks. Nie wiem jak to będzie. Anusia, chyba zostajecie dłużej. Bilet przepada. No i widzimy, tam rozstrzelały ocean. Jak to mówisz, że się nazywa? Panikot? Panikot, Beautiful Place. I tak naprawdę to jest... Tutaj trzeba będzie się wykąpać. Jak da się? Widziałeś jakieś ryby? O, okej. Drapałam się tutaj na czubek. No i widzę rozszalały ocean. Pięknie to wygląda. Strasznie groźnie. Woda się przelewa przez rafę. Wow! That was cool. Nie. A tu zaraz z drugiej strony cisza, spokój, mały wiaterek. Okej, wycofujemy się. Okej, dotarliśmy do napisu with Shrimp Hall. Zaparkowaliśmy przy jakimś starym kościele. No i teraz musimy się zorientować jak tam dotrzeć. Follow red arrow to Shrimp Hall. Okay, we're gonna follow. To Shrimp Hall. Idziemy do Shrimp Hall. Będziemy pływać z czerwonymi szrympami. A po To szrympy jest- to jest co? Krewetkami. Krewetkami, tak. Idziemy To jest do... atrakcja, na której żeśmy nie byli i jest rated 4,5 gwiazdek. 4,6. Welcome to Shrimp Hall. Czyli fajnie był Idziemy w dobrym kierunku. W dobrym kierunku i wygląda, że jesteśmy na miejscu. To tam jest, tam trzeba wejść i pływać. Przerażające. To jest dangerous. Bardzo. Tu krokodyle też są. Tak, myślisz? No. Salty. Zobacz. O! Wygląda fajnie, nie? No i gdzie te krewetki? Czerwone krewetki mają być. Woda? Zimna woda. Zimna woda zdrowia doda, ale wygląda super. Wow. Red shrimps. Widzisz? Okej. Słuchajcie, jest tu bardzo spóki. Spóki, bo tam się ciemno robi, ona się dalej czuje. I see bats inside. Hey guys, włosy się kręcą. Tam bat był. Nietoperze. Zobacz jak tam latają nietoperze od zarypania. Ja tam się boję płynąć. O, ale spuki. Ale spuki. No. Ale słyszycie to? Co to było? Nietoperze.
No jak tam chłopaki? Komary atakują? Słuchajcie, musimy się ewakuować. Cała armia komarów. Także super caves. Bardzo mi się podobało. A gdzie Danusia? Uciekła od komarów? No dobra, to my też. Słuchajcie, tu chłopaki przygotowani do... tak wyglądają bardzo jak wojownicy. Adam to jak wojownik wygląda, taką bandenę ma na głowie. Darek ma włosy mu stanęły dęba. Słuchaj, idą na szarki. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć, ale no zobaczymy. Plan bitwa pokaże. Rekin zweryfikuje to wszystko. Wygląda. Nie idziecie na szarki, tylko będziecie się bronić przed szarkami. Widzisz tu, Danusia, głos rozsądku. No, nie wolno atakować szarków, bo one was jedzą. Będziecie tańczyć z szarkami, nie? Shark Whispers. Trochę wagi, żeby nas nie pociągły na dno, no to będziemy cięższy wtedy, no to wiesz, szarki nie będą nas ciągnąć na dno. Okej. Przeciągną was po rafach tylko. Danusia, ja też nie mogę patrzeć. No dobra, Gula, chłopaki, to good luck, to be continue. Okej, następny dzień. Mamy tutaj naradę kapitanów. No i Adam stwierdził, że co? Że my zostajemy tutaj na stałe, albo przynajmniej przez miesiąc jeszcze, Przez miesiąc dopóki czasu, bo pogoda tak się nie wieje. zmieni. Tak jest. Tak No jest. ale Tak, a drugi kapitan stwierdził, że... Okej, jak wypłyniemy Wednesday, Czyli jutro. jutro, bo jest taka Dobra. option, to wiatr jest ciągle, a będzie northeast, ale będzie gaz do 29 knots, także wiesz, 29 nawet? no takim To ja miałem, to ja ze złego źródła mam. To ty do może- 22 gastu. Ty masz opcję to nie ma gazu. optymistyczną Od wersję. 20 do 23 gasting na Windfinder. A u Słuchajcie, mnie masz, okej, jak weźmiesz według G czy amerykańskiego, to jest gasting do 23, a według European jest gasting do 25. Do 27 nawet. oh my Okej. goodness. No to wiesz. No dobra, no to Okej. czyli, a jakie A fale? fale, ja ci powiem jakie są. Fale Wednesday, powiedzmy zaczynamy, wypłynęlibyśmy o 7 rano, no to masz. Ale nie jest zły period, bo 9 sekund to są apart, dobrze. A według European jest 7 sekund, no i tak. 6 świt zaczynają się, później 5, 9. No dobra, czyli reasumując, 6 wiatry będą wiały, z której Sześć strony będą chciały, a my tak. tutaj A Thursday czekamy padają na do 5 good feet. period.
konkretną... Chodź tu kurde kapitanem na No dokładnie. Proszę Ja powiedzieć, jestem konkretną osobą, że A, B, C. Danusia, I'm A, B, impressed. C. Dobra, to co? Ja oddaję władzę Danusi. Danusia przejmuje władzę, bo ona tutaj jest najbardziej... Jutro płyniemy 6:30 rano. I na tym stanęło i nie ma więcej piwa, guys. That's it. Słuchajcie, ja nie mogę nic dodać ani nic ująć. Perfectly said, Danusia. High five. High five. Trzeba ich tutaj ustawiać, ja też tak uważam. Cheers. Cheers. Ustawienie. No tutaj mamy lasagne zrobioną przez Danusię, to znaczy to już jest część lasagne, bo żeśmy ją przetransferowali na talerze. Dziękujemy Danusia za super jedzonko, niam niam niam, patrzcie jak to super wygląda. Dobry, Jak tam? prawie jak mięso. Bardzo dobre. Słuchaj, jakby mi ktoś nie powiedział, że to nie jest mnie, to bym nie wiedział. Dzięki Danusia. No. Super. Obowiązki podzielone, tak? Zdeklarowałem się, że umyję. I będę Ale mył, tylko nie? 4 talerze, no ale zawsze... No ale wiesz, ciągle jeszcze placki Ale tu się chęć- będą robić. Chęci się liczą, tak. Dokładnie. Także tutaj mamy dzisiaj Nadmiar jedzenia. nadmiar jedzenia, no ale to słuchajcie, to będzie ten. No tutaj załoga pracuje, a tu kapitan, proszę bardzo. Ja wodę robię. Nawiguję. Kapitan tutaj udaje, że pracuje i wodę robi ponoć. O, wodę robię. Musi nadzoruje robienie wody. leje. Wodę leje. Także wiem. W momencie, kiedy drugi raz naczynia mnie. No ja powiedziałem, Danusia? że ja zdeklarowałem tylko 4 Chcesz coś talerze. powiedzieć? Skomentować. Dopiero drugi raz naczynia myję. Dobra, ale No ale myje, nie? zdeklarowałem. 4 talerze. Zawsze mnie odpychałaś. To już się nie wydostać. Gój. No może nie zwał tego. Dobra. Ja się boję, że to się źle skończy, to na to spadę. Ja już jestem tak uczulony na to teraz, że pewnie się... Dobra, ja zaraz zabieram to. Okej. Mamy opuszczać wyspę, a co tu się dzieje? No, Chłopaki? wygląda, że olej jest troszeczkę miękki, czyli trochę mleczny, czyli może być tam woda w oleju, więc zmieniamy Wow. olej. No i co, będziemy zmieniać olej teraz? Tak, już zmieniamy. To Darek wypróbuje olej w tej chwili. To jest poważna sprawa. Bardzo poważnie. I może być uszczelka pod głowicą na przykład. Czy to nie byłoby good news? Zobaczymy. Jak ten olej wygląda. Wolno to idzie. Wolno, co? Może jednak. Okej, to jest konsystencja oleju. Nie znam się na tym, czy to jest, ile tam wody specjalnie jest. Ja też nie wiem za bardzo. Według mnie mało, ale mogę się mylić. Czyli co, my będziemy na jednym riffie jechać? Nie będziemy pary. Dwa riffy będą? Okej. Darek. To jest ten drugi. Czekaj, ja tylko teraz zobaczę. A zobacz, co tam w środku. Przygotowujemy ditchback. Nie, bo Który- będzie RAF. Mówią 28 casting do 30 nas. Także, a i- musimy płynąć, bo musimy odstawić naszych Kości. gości. Więc przygotowujemy ditchback. Co mamy tutaj? Baterie. Świeże baterie i to jest podłączenie do Starlinka, gdzie możemy zdjąć Starlink, możemy napędzać Starlink. Teraz tak, nasze dokumenty. Dobra. InReach, VHS radio, wodę tam mamy. Wodę tam mamy. Dwa No i galony co ekstra. najważniejsze, oczywiście, A to Beaty rzeczy, to są dobra. moje rzeczy na ditchback. Mój najładniejszy strój kąpielowy, just tego mam długi rękaw, spodnie, no i moja kosmetyczka, no bo to nigdy nie wiadomo, jak Coast Guard nas przyjdzie ratować, to trzeba wyglądać dobrze, nie? To Beaty jest najważniejsze, to ditchback. Jakieś priorities muszą być, prawda? No i Jak nie tam, mogę- ile godzin przed nami? Idziemy na jednym silniku, bo mamy problem tutaj. Starboard. Był to tylko fałszywy alarm.
Okazało się bowiem, że potrzeba tylko 0,1% wody w oleju, aby konsystencja oleju się zmieniła. Jest to często spotykany problem, szczególnie na Bahamas, gdzie jest bardzo duża wilgotność powietrza i silnik nie był używany przez dłuższy czas. Zmieniliśmy olej i wszystko wróciło do normy. I opuszczamy Long Island. W następnym odcinku opuszczamy Long Island i ruszamy w stronę Crooked Island. Przed nami 24 godziny ciężkiej przeprawy. Silny wiatr, prosto w dziób, wysokie fale i noc na otwartym oceanie. Sprawiają, że ten epap staje się egzaminem, prawdziwym egzaminem dla nas i naszego pływającego domu. Zapraszamy na pokład. See ya! Bye!